Cześć, Artem z tej strony i w tym filmie pokażę Ci, jak zrobić showita, także bez zbędnego lecimy z tematem. Także showit oraz pop showit to bardzo fajne triki, które otworzą Ci furtkę do trudniejszych i bardziej wymagających trików. I pierwsze, na co musisz zwrócić uwagę, to jego nazwa. No wiem, trochę to dziwnie brzmi, ale już wyjaśniam. Showit jest to wykonywanie tego triku bez wybicia, natomiast pop showit z wybiciem. Lecz zanim zabierzesz się za naukę tego triku, to musisz dobrze czuć się na desce, gdzie poruszanie się na niej nie sprawia Ci żadnego problemu. No i może jeszcze Oli. Lecz gdy mowa o showicie tego bez popa w nazwie, to niektóre osoby, które mi o tym powiedziały, nauczyły się go zanim zrobiły jeszcze swoje pierwsze Oli. Także jeśli chodzi o ustawienie nóg, to tylna noga jest tutaj najważniejsza i ma się ona znajdować na tailu, gdzie palce łapią krawędź deski mniej więcej w ten sposób, jak widzisz teraz na ekranie. Natomiast przednią nogę możesz ustawić jak chcesz i gdzie chcesz, ponieważ nie jest ona aż tak ważna przy wykonywaniu tego triku. Ja ustawiam ją zaraz przed przednimi montażówkami, bo jest mi tak najwygodniej. I gdy jesteś gotowy do wykonania tego triku, to tylną nogą wypychasz deskę za siebie, gdzie w tym samym czasie przednią podnosisz do góry oraz skaczesz do przodu. Następnie łapiesz deskę najpierw przednią, a potem tylną nogą, gdzie w dalszej kolejności lądujesz i odjeżdżasz. Pamiętaj o tym, żeby przy lądowaniu tego triku ugiąć kolana. Na początek spędź trochę czasu robiąc ten trik w miejscu w taki sposób, gdzie wybijasz go tylną nogą i starasz się go tą stopą wylądować. Jeżeli deska nie odlatuje i ląduje minimalnie przed tobą, to jesteś na dobrej drodze. Możesz również z tym ruchem nauczyć się wskakiwać na deskę, ale według mnie jest to zdecydowanie trudniejsze niż robienie normalnego showita. Ale jeżeli chcesz, to możesz spróbować. Jednakże kiedy showit dalej jest dla Ciebie kłopotem, no to możesz go spróbować na trawie, albo bez traków na dywanie. I może wtedy strach na chwilę Cię opuści i nauczysz się tego triczku. Także gdy robienie takich ruchów jest już dla Ciebie komfortowe, no to przełącz się w tryb full commitment i... W każdym razie, jeżeli chodzi o błędy, które dotyczą tej sztuczki, to jest ich niewiele. Także pół showita. No cóż, jest to chyba oczywiste. Także jeśli ten błąd Cię dotyczy, to piorunem wróć do robienia tego triku w miejscu albo na jedną nogę. Nie przełamywanie się. Chodzi mi tutaj głównie o to, że lądujesz jakimiś dziwnymi sposobami. Na przykład przed deską, za deską, nie lądując na niej wcale i tym podobne. Dlatego kiedy strach wziął górę, bo jest to zupełnie normalne, to polecam Ci wrócić do uczenia się tego triku na dywanie, albo możesz też spróbować wykonywać ten trik na trawie, żebyś mógł przełamać ten cholerny strach, który jest tak problematyczny. No i to chyba tyle. No to teraz pop showit. Jeżeli chodzi o ustawienie nóg, to nie ma w ich postawie jakichś znaczących różnic, ponieważ jedyna zmiana, jaka się tutaj pojawia, to tylna noga na środku deski. Także gdy jesteś gotowy do zrobienia tego triczku, to tylną nogą naciskasz bardzo mocno w taila i wykonujesz ten sam ruch jak w przypadku showita, czyli wypychasz deskę za siebie oraz tym razem skaczesz minimalnie do przodu. Wówczas w tym samym czasie przednią nogę podnosisz do góry. W dalszej kolejności jedyne co musisz zrobić, to złapać deskę najpierw przednią, a potem tylną nogą bądź obiema nogami i odjechać ten trik. Oczywiście na początek polecam Ci, żebyś nauczył się wykonywać ten trik w miejscu, aby było Ci znacznie łatwiej robić tą sztuczkę na płaskim terenie. I jeśli nauczyłeś się go robić takimi metodami, o których mowa wcześniej, to natychmiast naucz się go robić w ruchu. No to teraz powiem o błędach, które dotyczą pop showita. Również jest ich niewiele. Także lądujesz na grafice. Dzieje się tak, ponieważ trzymasz przednią nogę zbyt blisko krawędzi deski albo poruszasz tą nogą w złym kierunku podczas robienia triku. Pamiętaj, tą stopą nie robisz nic, podnosisz ją wyłącznie do góry. Wyrzuca cię z deski.
Pamiętaj o tym, że ramiona przy lądowaniu praktycznie każdego triku powinny być w prostej pozycji. Albowiem kiedy nie będziesz tak robić, to będzie cię z tej deski wyrzucać. Nie lądujesz na desce wcale albo na nosie. Podczas poruszania się na desce staraj się wykonywać ten trik tylną nogą ukośnie do przodu, tak bardzo jak to jest możliwe, a nie tylko do przodu. Ponieważ jak nie będziesz tak robić, to deska będzie ci uciekać spod nóg albo będziesz lądować na nosie. Po przełączeniu się w tryb full commitment dalej lądujesz na jedną nogę. Inaczej mówiąc, jest to nieprzełamywanie swojego strachu. Także jeżeli się trochę cykasz, to zawsze możesz wrócić do robienia tego triku w miejscu albo na trawę, aby nabrać większej pewności siebie. Pamiętaj, nigdy się nie poddawaj i... dalej. Także to tyle. Jeżeli ten film Ci się spodobał, no to oczywiście zostaw Paukersona w górę. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego materiału, no to zapraszam do sekcji komentarzy. Choć jeżeli masz dalej problem z tym trikiem, no to zapraszam na mojego Discorda i wstaw swój klip na kanał Trick Help. Z chęcią ja oraz inni Ci pomogą. Także to tyle. Trzymajcie się. No i cześć!